Dojechaliśmy do prawie końca naszej podróży. Jesteśmy w miejscowości Stellenbosch w RPA, w Republice Południowej Afryki, która jest znana z jednej i tylko jednej rzeczy. To jest swojego wina. To jest region winiarski, więc plan na dzisiaj: degustacje. Będą 3. Jesteśmy w pierwszej winnicy Muriaty, która jest tu od 1600 któregoś roku, więc mają bardzo długą tradycję. No i wszystko wygląda poważnie. Skoro jesteśmy na degustacji w tej winiarni, chciałbym serdecznie pozdrowić, ale już pozdrawiałem Tomasa, więc tym razem Olgę, z którymi byliśmy na ostatniej takiej wycieczce w Szczecinie. Doskonale się wtedy bawiliśmy i Olga w mojej głowie jest zawsze znana z tego, że pamięta zawsze, co jadła i dobrze potrafi spamiętać miejsce z potrawą. Więc ja też Cię, Olga, zaskoczę, mimo swojej pamięci złotej rybki, że na tej kolacji jednego dnia jedliśmy jeżowce. I do tej pory pamiętam, Olga, smak tych jeżowców. Więc pozdrawiamy Olgę i dalej degustujemy wino. That's Jonkershoek Valley. If anybody likes hiking, there's beautiful hiking trails over there. There's a couple Pani of jeździ na nosorożcu i popija wino, a my idziemy do kolejnej winnicy, tym razem nowoczesnej. There's plenty of trails. I've stood on top of Simonsberg. I've stood on top of Helderberg, which we... Jesteśmy już przy 4. winnicy na tej degustacji. Z ciekawostek to wszystkie winnice, albo większość z nich de facto oferuje pewne nam degustacje, czy śniadanie, czy obiad. I jest ich naprawdę dużo. W samym tym regionie Stellenbosch jest 150 winnic i średnio to około 30-40 hektarów. Największa ma 120 hektarów samego wina na dużo większej działce i produkuje 1 000 000 butelek. Mają naprawdę wiele różnych odmian, wiele miksują tutaj i testują. Jesteśmy pod wielkim wrażeniem i cudownie się tutaj bawimy. Już nie mogę się doczekać następnych kieliszków, a to dopiero godzina 15. Kto by Jeszcze tyle pomyślał? przed nami. Kto by pomyślał? Pewne osoby się już zmęczyły, więc jest z nami Kate. Jest Michał. Testowanie wina nie jest łatwe. Niektórzy się tak zmęczyli i jest z nami Lina. Sarę i Fletchera już znacie. Oni tak akurat jeszcze dzisiaj nie spali, ale młodzi są, Więc mogą. więc mogą. Go that way, your Table Bay in 26 kilometers. So that valley is a natural funnel for cold wind. So what happens? 1 o'clock in the afternoon, wind starts blowing, cools down that side of the farm, gives us fresher acidity. So to balance that out, on the first one, 40% goes into barrels. That is a 300 litre barrel. With the white wines, we're going 400 and 500 litre barrel. Ferment it in the barrel, keep it in the barrel for about 10 months. Then you blend it all together. So nice fruity wine, bit of wood, pair that up with a camembert. Just an easy pairing, because it sets you up for number 3. The cheese is the most interesting one of the 3. It's a Gouda, but it's goat's milk. So it's a little bit salty, a little bit of goat flavor, but it's my favorite wine. So it's also Chenin Blanc, but this is now known as a single block Chenin Blanc, which means all the grapes come from only one block on the farm. You register that as a single block. You're never allowed to mix grapes in with it. We would do that for various reasons. Więc kończymy nasz dzień z winkiem przy zachodzie słońca. Po 4. winnicy. Po 4. winnicy można było
Tu było 4, 5, 8, tam było 4, to 12, plus 5, 17 win. Nadrabiam swoje... Jeszcze nie nauczyliśmy się wypluwać. Więc nadrabiam swoje wyniki na wino, ale doskonale się bawiliśmy. Zwłaszcza ostatnia winnica była super. No, bardzo dobre pinotaże mieli i dobry był Chenin Blanc. Aż tak dobrze, że kupiliśmy go butelkę na 2 dni, jak będziemy jechać ze Stefanią do Cape Town. Jutro. Tak. Oprócz tego pan, który prowadził to winnicę, w końcu był profesjonalny. Naprawdę znał się na winie, a nie był kelnerem, który nawet nie wiedział Jak się je produkuje. dokładnie. Paulinka już trochę śpiąca. Długi dzień był, co? Długi. Ja rozweseliony. Rozweseliony. Jak się rozwesela. Uszkami macha. Więc, Czerwone ma uszka, zobaczcie. Od winka takie mu się czerwone zrobiły. więc kończymy ze Stellenboschem i jutro wjeżdżamy do Cape Town. I kończymy prawie naszą podróż. Przynajmniej podróż grupową. Przynajmniej podróż klubową. Naszym żółtym trakiem. Naszym żółtym. Dotarliśmy do Cape Town i robimy to, co Cape Townczycy robią co sobotę, czyli idziemy na mecz rugby. Dzisiaj zaczynamy naszą wycieczkę w dwójkę. Zaczynamy ją od wine tastingu w Klein Constantia, winnicy z 1685 roku, jednej z pierwszych w regionie, słynnej ze słodkiego wina z Konstancji. Aczkolwiek my zaczynamy z lekkiego musa. A sama winnica jest dość wyjątkowa. Jest Zobaczcie, wyjątkowa. Przepiękne miejsce. jednym z najbardziej znanych win w winnicy Konstancji jest wino o nazwie wino z Konstancji. Produkowane już w XIX wieku. Tu mamy butelkę, która była na aukcji w Sotheby z 1821 roku w niezmienionej formie. I co ciekawe, jest to wino, które również było wspomniane w literaturze, między innymi w książce Jane Austen Dumaje Uprzedzenie. My wkrótce spróbujemy, co prawda małą szklaneczkę 30 ml, bo tylko na tyle nas stać, ale jesteśmy bardzo ciekawi jednego z takich bardziej znanych win na świecie. Będzie słodkie, to nie jest nasze ulubione wino zazwyczaj, ale już nie możemy się doczekać. Przyjąłem swoją przekąskę ostatnich czasów. Beef jerky, czyli biltonga. Który ja kupiłem? To jest chicken biltong. Nawet nie widziałem. Próbujemy się dostać do Gród Konstancji. To wcale nie jest takie proste, ponieważ tutaj wszędzie dookoła są płoty pod prądem i aktualnie jesteśmy na jakimś polu winnym, które o dziwo było otwarte. Albo dojdziemy, albo dojdziemy.
Misiu, czy dotarliśmy do winnicy? Czy to prawda? Udało się? Nasz skrót się udał. Na skrótu się udało, hip hip hurra! Ale ładne budyneczki, już widać. Z oryginalnej winnicy Konstancji, założonej przez gubernatora van der Sila, ostał się właśnie ten budynek, tak zwany Manor House z XVIII wieku. Bardzo piękny i charakterystyczny dla designu nazywanego Cape Dutch. Skończyliśmy naszą degustację w Gród Konstancji, czyli drugiej z winnic, która należała do tych oryginalnych winnic Doliny Konstancji. No i jest to tak jakby trochę inne doświadczenie od tego pierwszego. Po pierwsze, jest pewien element masowy w tym, co doświadczyliśmy tutaj, a mianowicie w sposobie prezentacji wycieczek, w degustacji wina, która obsługuje de facto dużą liczbę osób w tym samym momencie, co nie zmienia faktu tego, że wina są dobre. Ta posiadłość wraz z winnicą w swojej historii przeszła przez wielu właścicieli, wielu różnych rąk, aż w końcu skończyła w rękach rządu lokalnego, czy też rządu po prostu południowej Afryki, który postanowił z tego miejsca zrobić organizację non-profit. I w ten właśnie sposób ta winnica jest zarządzana, co wcale nie ujmuje jej uroku. Tym samym mogliśmy sobie pozwolić, aby w cenie $10 skosztować 5 różnych win, przy czym niektóre nawet z wyższej półki, w pairingu z czekoladkami, w pięknym miejscu i być oprowadzeni po tym, jak wygląda u nich produkcja. Go slow. You don't have to go fast, Mateusz. Ostatni raz prowadziłem samochód parę lat temu w Australii po tej stronie. No to był automat, więc mam teraz trochę trudniej. Ale jakoś sobie daję radę. Wczoraj był tour po winiarniach, a dzisiaj mamy road trip z naszymi koleżankami Stefi i Michelle. Jedziemy na przylądek Dobrej Nadziei. Po drodze mamy zobaczyć trochę ładnych widoczków, trochę jak tutaj, i pingwiny. A tymczasem wczoraj wieczorem w całych winiarniach znaleźliśmy się na bardzo nieoczywistym miejscu, czyli takim restauracji slash klubie, który był z odcinku Feel the Feet. Tak? Somebody Feel the Feet. Somebody Feel the Feet, który niestety się zmienił trochę i z typowej restauracji zmienił się na klub. Było to w środku townshipu, takich lokalnych slumsów i strasznie się nami tam dobrze zajęli. Nie tylko nam stawiali wszystko, ale również bardzo dbali, żebyśmy bezpiecznie wrócili do domu. I wróciliśmy bezpiecznie do domu, całe doświadczenie było bardzo dobre. Dostaliśmy jakiś przydomek? Tak, Crazy White People. Byliśmy tam pierwszymi białymi ludźmi w tym klubie. Ever. Ale całościowo był to piękny wieczór. I cały dzień. I było techno. I było techno. Ale pięknie. And it has a bag. This is Decathlon. Decathlon? Decathlon. Jesteśmy w Simonstown, niedaleko przylądka Dobrej Nadziei, gdzie przyszliśmy zobaczyć
pingwiny na plaży, która się nazywa Boulders Beach. Jest to duża kolonia pingwinów afrykańskich. No, nasz plan był oczywisty, zobaczyć je na plaży w dużych ilościach. Niemniej jednak okazuje się, że plaża tutaj jest płatna, $10 od osoby, żeby je zobaczyć. I one wszystkie się tam gnieżdżą z tego względu, że są w tym miejscu dokarmione, co spowodowało, że de facto przestały one siedzieć w innych zakątkach, znacznie bardziej naturalnych. Niemniej jednak będziecie mieli szansę obejrzeć pingwiny, które spotkaliśmy na naszej ścieżce, głównie gniażdżące się pingwiny lub ich domki, a także nawet mamę z malutkim pingwiniątkiem. Is somebody in your house? Were you robbed? Po dojściu z Szlątka Dobrej Nadziei na latarnię w Cape Point spotyka nas dosyć piękny widok, a mianowicie w jednym punkcie widać równocześnie dwa oceany. Chłodny Ocean Atlantycki po prawej stronie oraz ciepły Ocean Indyjski po drugiej stronie, a także góry stołowe Cape Town. Turystyczna kaczucha. Dzisiaj nasza ostatnia kolacja i żegnamy się z Południową Afryką. Miejscem, przed którym de facto większość osób z Europy nas ostrzegała, a która de facto bardzo nas pozytywnie zaskoczyła swoim zarówno poziomem kulturowym, jak i tym, jak przepiękna jest. Mamy nadzieję tutaj wrócić, gdyż prawdę mówiąc żałujemy, że nie zostaliśmy tutaj dłużej. No i wierzę, że nam się uda. Naprawdę to jest taka miejscówka, że wrócimy tu jeszcze. Ponadto już jutro ruszamy w dalszą naszą podróż, już tylko i wyłącznie w duecie. Najpierw na Reunion, a później na Madagaskar.